Wycieczki do strefy czarnobylskiej z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Co roku dodawane są nowe możliwości w zwiedzaniu i wyjazdy są coraz ciekawsze. Jako że jeżdżę co roku od 2013 roku, mam wgląd w zmiany, jakie zachodzą w realizacji takich właśnie wycieczek. Zobaczmy więc, co zmieniło się w 2015 roku. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy jednak może od rzeczy, jakie nie zmieniły się w ogóle. Jest to na przykład wiek, w jaki możesz wjechać do strefy czarnobylskiej. Musisz mieć ukończony 18 rok życia. Po drugie, musisz posiadać paszport, ważny co najmniej jeszcze 3 miesiące oraz powinieneś mieć pewien zasób gotówki do wydania na miejscu. W 2015 roku pojawiła się nowa oferta, a mianowicie 5-dniowa eksploracja strefy czarnobylskiej. Jest to maksimum, na jakie pozwala zarząd strefy. Wyjazd wycieczki standardowo rozpoczął się wieczorem z Warszawy z przejazdem przez Lublin, gdzie się dosiadłem. Następnie postój na przejściu granicznym oraz jazda bezpośrednia już do Kijowa. Przewodnik oprowadził nas po centrum Kijowa i jego okolicach. Oglądaliśmy zabytki, a na końcu zajrzeliśmy na targ, gdzie każdy mógł sobie kupić mały upominek. Zostaliśmy również oprowadzeni przez lokalnego urban eksploratora po niedokończonym szpitalu. Zakwaterowanie było takie samo jak rok temu, czyli hotel Turist, dogodne położenie w mieście, obok stacji metra, w pokoju klimatyzacja, lodówka, łazienka, a na śniadanie szwedzki stół. Wszystko w porządku. Następnego dnia z samego rana wyjechaliśmy do hotelu w Czarnobylu, przed tym jeszcze zwiedziliśmy wioskę Zalesie. Zakwaterowanie w Czarnobylu odbywało się na takich samych zasadach jak rok temu. Jednak w tym roku hotel powiększył ilość miejsc, wyremontował więcej pokoi, dzięki czemu cała grupa zmieściła się w jednym hotelu. Pokój wyposażony jest w dużą szafę, grzejnik oraz telewizor, no i oczywiście 2 łóżka. Codziennie rano dostawa świeżej wody i soczku. Jeżeli chodzi o łazienkę, to jest tak jak rok temu. 3 wspólne łazienki na piętro, na korytarzu. Jeżeli chodzi o posiłki, to bywało bardzo różnie. Czasami posiłki były smaczne, czasami były aż zbyt tłuste i nie za bardzo smaczne. Ostatniego dnia, ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, dostaliśmy kawior. Wróćmy jednak do samej eksploracji strefy. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy tylko wioski. Była to wieś Maszewo, zaraz przy granicy z Białorusią, Krasne, gdzie oglądaliśmy pokaźną cerkiew, a na samym końcu pojechaliśmy do wsi Zimowiszcze, zaraz przed zachodem słońca, tak więc eksplorowaliśmy już po zachodzie słońca w mroku. Jeżeli chodzi o swobodę eksploracji, to bywało różnie. Największa swoboda była w wioskach, gdzie nie ograniczało cię nic. Dostawałeś krótkofalówkę, dozymetr i mogłeś chodzić gdzie chciałeś. Chciałeś, to mogłeś iść do sąsiedniej wsi. Jednak w Prypeci swoboda była największa tylko w budynkach oraz w ich okolicy. Przewodnik nie pozwalał na samowolne oddalenie się na drugą stronę miasta. Następnego, czyli drugiego dnia, zostaliśmy oprowadzeni po czarnobylskiej elektrowni jądrowej przez polskojęzycznego przewodnika. Tego samego dnia odwiedziliśmy jeszcze zakład rybny, wioskę pionierów oraz samosiołów, czyli ludzi, którzy po awarii zostali lub wrócili do swoich domów w strefie czarnobylskiej. W nocy również zwiedzaliśmy Czarnobyl. Bernadetta przypadkiem. Bo one nie wierzą, że... Trzeciego dnia skupiliśmy się głównie na eksploracji Prypeci. Oglądaliśmy m.in. kafę Pripyat, Debarkader, prywatny dom na obrzeżach miasta, dźwigi portowe, ISU, zakłady Jupiter, bloki mieszkalne, pralnie, różne szkoły oraz szpital. Znaleźli się również chętni do eksploracji piwnic szpitala oraz do eksploracji schronu pod Jupiterem, który jest częściowo zalany. Czwartego dnia również eksplorowaliśmy Prypeć, między innymi budynek tzw. Biały Dom, jeden z 16-piętrowców,
energetyk. Wróciliśmy również na chwilę do Jupitera. Odwiedziliśmy kołchoz na północ od Prypeci. Oraz kilka szkół, w tym jedną zawaloną. Byliśmy również na terenie Wesołego Miasteczka. Tego samego dnia pojechaliśmy również do charakterystycznego znaku wjazdowego do miasta Prypeć 1970. Zobaczyliśmy chłodnie kominowe. Odwiedziliśmy wieś Kopaczy oraz suwnicę znajdującą się obok 5. i 6. bloku. Ostatniego, czyli 5. dnia, skupiliśmy się na eksploracji samego Czarnobyla oraz pojechaliśmy do miasteczka Czarnobyl 2 oraz oko Moskwy, które znajduje się obok. Oczywiście nie obeszło się bez wejścia na sam szczyt. Po południu wróciliśmy do hotelu w Czarnobylu, gdzie zjedliśmy obiad, spakowaliśmy się i opuściliśmy strefę czarnobylską. Wszyscy bardzo zmęczeni, ale również bardzo zadowoleni, wróciliśmy tego samego dnia do Polski. Według mnie wycieczki do strefy czarnobylskiej z roku na rok są coraz lepiej organizowane i coraz ciekawsze. Udostępniają nam coraz więcej miejsc do eksploracji, przez co wycieczki są coraz bardziej atrakcyjne. Myślę, że w następnym roku, czyli 2016, wycieczki będą jeszcze lepsze i mam nadzieję się o tym przekonać osobiście. Z tego filmu to byłoby na tyle. Jeżeli interesuje Was, jak wyglądały wycieczki w 2014 oraz w 2013 roku, odsyłam Was do opisu filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.